Podcast. Podcast? Polcast. Podcast. Rozmowy o kulturze i języku polskim. Dzień dobry, przy mikrofonie Diana Saniewska, a obok moja gościni pani profesor Anna Wileczek, językoznawczyni, założycielka i kierowniczka Obserwatorium Języka i Kultury Młodzieży, a także przewodnicząca jury plebiscytu Młodzieżowe Słowo Roku. Dzień dobry pani profesor. Dzień dobry. Pani profesor, obserwatorium to musi być wspaniałe miejsce do pracy. Przywodzi mi na myśl dawne obserwatoria astronomiczne. Wieść niesie, że kiedy Kopernik osiadł we Fromborku, urządził sobie obserwatorium na ganku wieży, w której mieszkał. To brzmi bardzo alchemicznie. My w Białymstoku też mamy obserwatorium astronomiczne, ale zupełnie nowoczesne, umiejscowione w 6-piętrowej wieży na kampusie uniwersytetu. Na świecie są też obserwatoria słoneczne, wulkaniczne albo geofizyczne. Jak z obserwatorium języka było? Jak to się stało? Językoznawcy pozazdrościli przyrodnikom? Można tak powiedzieć. Obserwatorium powstało z bardzo prostej potrzeby. Młodzi mówią tak szybko, tak twórczo i tak nieprzewidywalnie, że zwykłe metody opisu ich języka po prostu przestały wystarczać. Z chwilą, kiedy wprowadzimy jakąś strukturę, jakąś jednostkę do słownika, ten słownik się już dezaktualizuje tak naprawdę. I rzeczywiście w przyrodzie obserwatorium pozwala uchwycić pewne procesy, które się dzieją nieustannie, na przykład ruchy tektoniczne, ruchy ciał niebieskich, aktywność słońca, zmiany atmosferyczne. No i w języku młodych dzieje się dokładnie to samo. Ciągły ruch, erupcja nowych słów, zaniki starych, przesunięcia znaczeń. I tak naprawdę trochę pozazdrościliśmy przyrodnikom, ale zrobiliśmy to po swojemu, ponieważ w naszym obserwatorium zamiast teleskopów mamy młodych ludzi, natywnych użytkowników tej odmiany języka i to oni przynoszą nam dane językowe, przykłady, screeny, memy, nagrania. I tak naprawdę oni są naszymi czujnikami sejsmograficznymi o charakterze językowym, bo rejestrują każdy językowy wstrząs w ich komunikacji. A obserwatorium jest w Kielcach. Może przybliżymy to miasto tym, którzy jeszcze nie byli w Polsce i nie byli w Kielcach. Zapraszam do Kielc. Bardzo lubię to miasto, nie tylko dlatego, że w nim mieszkam i w nim pracuję, bo Kielce to miasto, które potrafi zaskoczyć. Z jednej strony to geologiczny raj. Mamy przecież jaskinię raj. Mamy geologiczne rezerwaty w centrum miasta, na przykład Kadzielnia. Wreszcie w Kielcach, a w zasadzie pod Kielcami, w Zachełmiu, można zobaczyć ślady tetrapodów, które po raz pierwszy na świecie ponoć wyszły właśnie tu na ląd. Około 400 milionów lat temu. Ale z drugiej strony to nie tylko tradycja i to tak zamierzchła, to także nowoczesność. Mamy uczelnie, mamy bardzo dobre szkoły, mamy też nowe przedsięwzięcie, nową akcję społeczną i miejsce, gdzie gromadzą się młodzi ludzie, Urban Lab. A zatem jest to ciekawe miejsce i do spędzenia czasu, i do pojeżdżenia na nartach, ale także do obserwowania języka młodych, który jak wiadomo jest i trochę lokalny, i trochę globalny. No właśnie, więc wróćmy do pracy. Jak się obserwuje słowa? W zasadzie obserwowanie słów to nie jest siedzenie z notesem w ręku i czekanie, aż jakaś struktura spadnie nam z nieba.
To jest ciągłe zanurzenie w komunikacji młodych ludzi. Wspominałam o tym na początku, gdyby nie ci nasi konsultanci z Rady Młodzieżowej Obserwatorium, to mielibyśmy słabe, jako eksperci, jako dorośli, rozeznanie w tych znaczeniach. A jeśli już, to dryfowalibyśmy na powierzchnię tych znaczeń. Słowa trafiają do nas z wielu źródeł, oczywiście z mediów społecznościowych, z TikToka, z Instagrama, bardzo często z Discorda, który w tej chwili urósł do rangi pierwszego komunikatora młodzieży. Oczywiście z memów, z komentarzy, z czatów, z rozmów szkolnych i studenckich, no i z wielu anonimowych zgłoszeń, które młodzi do nas wysyłają przez stronę internetową z dumą albo z rozbawieniem. Każde słowo analizujemy jak swoisty eksponat, żeby tutaj też i okaz, żeby nawiązać do początku naszej rozmowy. Skąd ta struktura przyszła, jaka jest jej etymologia, jak brzmi, jakie ma warianty, kto jej używa, w jakich sytuacjach, z jakim ładunkiem emocjonalnym. Czasem to jedno słowo potrafi opowiedzieć o młodych więcej niż cały raport socjologiczny. I takim na przykład ciekawym słowem dla mnie i ciągle fascynującym i pokazującym pewien trend w języku i kulturze młodzieży jest chociażby słowo aura, które znane jest językowi polskiemu, zresztą nie tylko językowi polskiemu. Natomiast oznacza w odmianie młodzieżowej tak naprawdę pewien stopień prestiżu. Ciągle aktualną walkę o uznanie. Plus 1000 do aury, to znaczy, że jest się świetnym i jest się, jak to mówią młodzi ludzie, on top. No ale już minus 1000 do aury, to znaczy, że trzeba nad sobą bardzo popracować i unikać cringe'u, w który często młodzi ludzie, chcąc nie chcąc, też wchodzą. To bardzo ciekawy przykład. A co jeszcze pokazują obserwacje? Co się w tym języku młodym dzieje? Oczywiście język młodych jest bardzo dynamiczny. Zmienia się rzeczywiście bardzo szybko. Jest silnie hybrydyczny i bardzo czuły na wszelkie zmiany i technologiczne, i kulturowe. Młodzi są współcześnie przede wszystkim kreatorami zmian w polszczyźnie. Według mnie odmiana młodzieżowa to najbardziej wpływowa odmiana współczesnego języka polskiego. Ale często oprócz kreacji takiej oddolnej w środowiskach młodzieżowych, dawcami słów są również ich idole, czyli influencerzy, tiktokerzy, youtuberzy, a także twórcy hip-hopu. Ale jeśli już wskazują na jakieś nowe słowa, to ich dystrybucja następuje przez oczywiście kanały komunikacji młodzieżowej. Młodzi tworzą nowe słowa, dystrybuują nowe słowa i rzeczywiście możemy mówić o takiej przyspieszonej innowacyjności słowotwórczej, ale też je przerabiają. Ta neosemantyzacja w języku młodych jest dość powszechna. I ostatnio opisywałam wyrażenie na potrzeby obserwatorium moje bingo. Bingo kojarzyło mi się zawsze z grą losową tak naprawdę, a tutaj okazuje się, że moje bingo to rejestr jakichś celów, jakichś potrzeb, zapisywanych na okoliczność Nowego Roku chociażby, prawda? Coś się znajduje w moim bingo na Nowy Rok albo czegoś nie ma w moim bingo.
Oczywiście kultura cyfrowa to jest to, bez czego młodomowa się już obejść nie może. Memy, wirale i to niekoniecznie te wyprodukowane, autorskie, ale funkcjonujące jako takie multimodalne, hybrydyczne fragmenty większych całości, krążą po sieci i stają się sygnałami wielu różnych znaczeń. Kiedyś nawet nazwałam je postsłowami, bo one tak naprawdę nie komunikują. Raczej służą zawiązywaniu więzi, podtrzymywaniu tożsamości, mówią o obecności w specyficznej kulturze humoru i rozpoznawania tej kultury. I tak było chyba z jednym z ostatnich idiomów liczbowych, czyli 6-7, Tak, prawda? 6-7. 6-7, bo większość młodych ludzi tak naprawdę nie wie, co ten idiom oznacza. Nawet przysłuchiwałam się ostatnio rozmowie Cezarego Pazury ze swoim 13-letnim synem, który próbował wytłumaczyć znaczenie tego idiomu. Niestety skończyło się to na śmiechu po prostu, bo rzeczywiście jest to taki trochę żart cyfrowy, ale nie jesteśmy sensu tego żartu zrozumieć bez kontekstu kulturowego, czyli bez tego kontekstu wiralowego dziecka, które na meczu koszykówki krzyczy 6-7 i wykonuje do tego odpowiednie ruchy ręką. A samo wyrażenie wywodzi się oczywiście z piosenki rapowej, z fragmentu Skrilla, bo w refrenie też tam te słowa się pojawiają. No, warto by tutaj też zwrócić uwagę na taką zupełnie zmieniającą się retorykę liczb w młodomowie, bo okazuje się, że 6-7 to nie jest jedyny idiom liczbowy. Zaraz powstał 41, pojawia się na naszym gruncie rodzimym 17, też oczywiście nawiązujące do kontekstów muzycznych, czy słynna 60 jako symbol donosiciela albo synonim donosiciela. Będziemy pewnie mówić jeszcze o silnej obecności anglicyzmów i angielski przenika do języka młodych nie tylko jako słownictwo, ale także jako model składniowy. Dobrym barometrem chociażby obecności anglicyzmów jest to, że w ostatnim notowaniu Młodzieżowego Słowa Roku aż 10 jednostek na 15 nominowanych do Młodzieżowego Słowa Roku pochodziło z języka angielskiego. I są to zarówno zapożyczenia właściwe typu brainrot, freaky, goat, lowkey, slay czy tough, a już w spolszczonej wersji tuf. Ale są też kreatywne derywacje, na przykład FR, bądź fonetycznie fyry, lub bro po prostu. Więc rzeczywiście ta ekspansja anglicyzmów w języku młodych jest nadal obserwowana, ale angielski, tak jak każdy element kultury współczesnej, służy do lepienia nowych słów, nowych znaczeń i do opisywania rzeczywistości. I młodzi absolutnie nie podchodzą do niego, tak jak starsze pokolenia, myślę tutaj o języku angielskim, z jakąś nabożną czcią, bądź do języka, jako do języka obcego.
Może zatrzymamy się jeszcze przy młodzieżowym słowie roku, bo mamy za sobą okrągłą 10. edycję i wygląda na to, że plebiscyt pięknie się wpisał w kalendarz polskich eventów kulturowo-społecznych, pokazując, że młodych, bo to głównie oni głosują, interesuje to, jak mówią. No nas też interesuje. Proszę nam opowiedzieć o młodzieżowych słowach roku z ostatnich lat. Co one mówią o młodych? Młodzieżowe słowa roku tak naprawdę to takie kapsuły czasu trochę. Pokazują historię rozwoju polszczyzny młodzieżowej, tej najmłodszej polszczyzny. Odnoszą się też do pewnych stałych trendów, które w tym języku są niezmienne. W 2016 roku, czyli na początku plebiscytu, na pierwszym miejscu znalazło się słowo sztos. Zrobiło karierę w języku polskim, szczególnie w języku marketingowym. Już nie wyobrażam sobie jakichś ogłoszeń, na przykład z branży kosmetycznej, z branży beauty, które by nie mówiły o sztos zabiegach chociażby. Ale gastronomia też chętnie tym słowem się posługuje, więc i sztos burgery, i sztos kanapki chętnie jemy. W 2025 roku znowu młodzieżowym słowem roku zostało słowo, które w polszczyźnie jest dobrze zadomowione. Ponoć jest notowane już w słownikach z XV i z XVI wieku, czyli szponcić i szpont. Znany też w regionalnych odmianach języka, w gwarach. Słownik gwary bałuckiej też wskazuje na istnienie szponcić. Gwara więzienna, grypsera też notuje to słowo. Ale oczywiście odświeżenie znaczenia nastąpiło przez media społecznościowe, przez wirale i jeden z tiktokerów zaczął używać, mówiąc o przestrzeni internetowej, o przestrzeni cyfrowej, słowa szpont w znaczeniu błąd, żart, ale też jakaś dziwna akcja. Potem szpont X upowszechnił znaczenie muzyczne, kwantowy szpont. No a słowo szponcić oczywiście też wróciło za sprawą serialu 1670, w którym jeden z magnatów chciałby za wszelką cenę poszpącić. Trochę pokombinować, trochę zabawić się, trochę coś zorganizować innego. Było to słowo rzeczywiście bardzo popularne i w 2025 roku wygrało znaczną różnicą głosu nad nieznaczącym idiomem 6-7. A więc z jednej strony młodzież lubi odświeżać znaczenia w sposób bardzo kreatywny. Z drugiej strony mamy te słowa, które są bardzo ekspresywne, typu dzban. Bardzo szybko i precyzyjnie wartościują zjawiska, osoby, jak najbardziej. Ale też, jeśli chodzi o emocje i ekspresje, bardzo tutaj zakorzenione są emoji. I emotikony w 2017 roku zwyciężyło XD, które tak naprawdę do polszczyzny młodzieżowej, ale chyba w ogóle do polszczyzny internetowej weszło na stałe. Jako słowo już, prawda? Nie jako zapis graficzny, tylko jako słowo. Cieszę się XD. Tak, więc tutaj to też jest ciekawe zjawisko, że zarówno ta komunikacja online, jak i offline, to nie są dwa różne obszary, tak jak nam dorosłym się wydaje, ale to jest jeden obszar, który
jakby wzajemnie się przenika. Młodzi są nieustannie podłączeni i połączeni i dla nich jest to po prostu nie inna przestrzeń, ale tylko inny kanał komunikacyjny. Zwróćmy jeszcze uwagę na to, co bardzo ważne, czyli podtrzymywanie więzi. Zawiązywanie, podtrzymywanie więzi. No i przykładem jest zwycięskie słowo z 2023 roku, czyli rel. To jest dosyć ciekawe słowo, oczywiście wywodzi się z angielskiego. Relatable, mam tak samo, ale utworzone na gruncie języka polskiego. Głównie funkcjonuje w tej odmianie zapisanej, czyli w komentarzach, w memach, ale też często można podsłuchać w rozmowach codziennych młodych ludzi. Ono wskazuje na zgadzanie się, ale zgadzanie się z kimś, kto mówi prawdę. Dlatego dla młodych synonimem, jak często z nimi rozmawiam, synonimem jest słowo FR, for real, czyli naprawdę zgadzam się z tobą, to co mówisz jest prawdziwe. Zatem widzimy, że mogą wymieniać się słowa, ale tak naprawdę trendy w odmianie młodzieżowej, w języku młodzieżowym są podobne. A czy każdy może mówić młodomową? Kod młodości, o którym pani pisze w swojej książce, nie ma chyba ram wiekowych. No, zdecydowanie nie ma, prawda? Bo mówimy tutaj o tym, co ta odmiana języka za sobą ciągnie. A są to konotacje związane i z młodością, i z młodzieńczością. Jest to swego rodzaju luz. Jest to jakiś zapał, jest to jakaś autentyczność. Igraszka z normą, przeciwstawianie się z normami, bunt. Czyli tak naprawdę to, do czego my tęsknimy, kiedy myślimy o naszej młodości. Więc czasem wydaje nam się, że używając neologizmów młodzieżowych, no stajemy się po prostu młodzi, na powrót, że skracamy dystans pomiędzy pokoleniami. Tymczasem wydaje się, że młodzi jednak mają bardzo wyostrzony taki barometr na autentyczność. I używanie ich języka często wiąże się z takim grymasem, który pojawia się na ich ustach. I to nawet niekoniecznie wówczas, gdy no, źle, w złych znaczeniach pojawiają się te słowa, ale również wtedy, kiedy w ogóle się pojawiają w ustach dorosłych. Zatem mówić każdy może, ale czy powinien? To miałabym co do tego pewną wątpliwość. To podejdźmy do tego może z drugiej strony. Czy młodomowa może być przyczyną nieporozumień w komunikacji między osobami, które reprezentują różne pokolenia? Czy pokolenie boomersów rozumie, co mówi pokolenie Z, albo inaczej? Czy dziadkowie i wnuki, nawet czy rodzice i dzieci używają tych samych słów? Zdecydowanie nie. A jeśli używają, to zazwyczaj są to inne znaczenia. Przypomniał mi się tutaj pewien żart, zresztą rysunkowy, swego czasu był memem, w którym babcia mówi w którym wnuczek mówi do babci: babciu, gdzie jest mój pendrive? Babcia odpowiada: w sieni. A co to jest sień, babciu? A co to jest pendrive? Więc to jest ciekawy przykład, że każde pokolenie ma swój zasób słów, do którego jest przywiązany. I ja chciałam tutaj
trochę sprostować wypowiedzi niektórych osób, które traktują młodomowę jako język tajny. To nie jest żargon, czyli to nie jest język tworzony po to, żeby inne grupy, czy wiekowe, czy społeczne, nie rozumiały tego, co mówią młodzi. To jest język tworzony po to, żeby podtrzymać więź, żeby mówić inaczej, żeby dać upust swojemu buntowi tak naprawdę. No bo wydaje się, że najmniej kosztownym buntem, jeśli chodzi o koszty i moralne, i emocjonalne, jest bunt przeciwko normom językowym. Tak. Ale proszę zwrócić uwagę, że o tych nieporozumieniach możemy mówić na 3 różnych płaszczyznach. Czyli zmieniają się wektory znaczeniowe. Prawda? Czym innym będzie dla pokolenia boomersów słowo poddymić, a czym innym dla pokolenia Z czy dla pokolenia alfa. Nieporozumienia budzą skróty i skrótowce. Prawda? Nie wiemy, co to jest FR. Nieporozumienia budzą słowa, które pochodzą z języka angielskiego, a w języku polskim czy w języku młodzieży zostają w jakiś sposób kreatywnie przerabiane, czyli podlegają derywacji. Tak jest ze słowem chociażby tryhard, czy tryhardować. Zresztą obserwowaliśmy, że również w języku włoskim młodych Włochów to słowo występuje jako tryhardare, ale młodzi Polacy przerobili jakby, czy odnieśli się do nowego znaczenia, ponieważ tryhardować to nie tylko intensywnie pracować na swoją wygraną w grze komputerowej, ale także intensywnie uczyć się na przykład do sprawdzianu czy egzaminu. A tryhard to jest ta osoba, która bardzo usilnie się stara. Więc widzimy tutaj, że te znaczenia nieustannie ewoluują. Kolejna rzecz to jest ironia. Autoironia, do której młodzi ludzie nieustannie się odnoszą. Grają absurdem, grają ironią, karnawalizują znaczenia. I tak jest chociażby ze słowem sigma, które jest nam znane, nam również dorosłym, bo stało się w zeszłym roku młodzieżowym słowem roku. Wydaje się, że młodzi ludzie już zaczęli używać tego słowa w kontekstach ironicznych, czyli nie oznaczają kogoś tylko, kto jest świetny, rewelacyjny i potrafi przewodzić innym, jest u władzy, ale również tego, który zrobił coś głupiego, nieudacznego i nie jest to wówczas pozytywna ocena. Pani profesor, zerkam na zegar. Nasza rozmowa powinna dobiegać już końca. Bardzo dziękuję za porcję fantastycznych informacji. Zatem tradycyjnie dziękuję i do usłyszenia. Dziękuję i do usłyszenia. Drodzy słuchacze i drogie słuchaczki, Was zapraszam do kolejnego podcastu. Do usłyszenia. Za tydzień z profesor Anną Seretny Michał będzie rozmawiał o tym, jak widzą Polski na świecie i jak polskiego uczą w różnych krajach i na różnych kontynentach. Tym razem zapowiada się podróż językoznawcza. Zapraszamy. Podcast w ramach projektu Polski między językami realizowany jest na Uniwersytecie w Białymstoku ze środków Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.